Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć też o internacie, jak to się mieszkało w internacie, to wiadomo. Trzeba było sprzątać w pokojach, prać samemu i takie różne, nikt za Ciebie tego nie wyprał. No i był taki jeden gościu, sobie wezmę łyka herbatki na zdrowie. Był taki jeden gościu, który bardzo, bardzo nie lubił się myć. Ale to bardzo, bardzo. No i on był otyły, ale nie z choroby, że chorobliwie otyły, tylko po prostu z tego, że bardzo, bardzo dużo jadł. To była jego choroba, że jadł cały czas, coś tam żył. W każdym bądź razie, no i zapach był tak nieprzyjemny, że po prostu koledzy z jego pokoju przychodzili do mnie i mówili: Szadok, my nie możemy z nim mieszkać, mówię, zrób coś z nim. No to go pilnowałem tam. Skarpetki wyprałeś? Wyprałem. Za chwilę przychodzą koledzy. Ja nie mogę szafki otworzyć, bo w tych skarpetkach, bo tam śmierdzi tymi skarpetkami, on nie bierze tych skarpetek i ten. No to ja tak mówię, no co mam z tym chłopem zrobić, nie? No to już oni mi miesiąc czasu już tak chodzili, ci jego koledzy, którzy z nim mieszkali. No i pewnego dnia spotykam ich na korytarzu, mówię: i co, dalej śmierdzi tam u was te skarpetki jego? Oni tak tam mnie patrzą, mówią: nie, już skarpetki już nie śmierdzą. A mówię: a on ma skarpetki? No ma skarpetki, ale już nie śmierdzą i nie wiedzą dlaczego. No to ja mówię: no to idę zobaczyć, zapytać się, dlaczego. Mówię: czy zaczął prać? Myślałem, że zaczął prać już te skarpetki, wiecie. Idę się zapytać chłopaka, czy po prostu te skarpetki zaczął prać. Przychodzę i się pytam: słuchaj, mówię, a bierzesz te skarpetki, bo chłopacy już... Nie, mówię tak, a ty już chyba bierzesz te skarpetki, bo chłopacy już się nie skarżą, że im śmierdzące skarpetki wkładasz do szafy. On tak na mnie popatrzył, takim wzrokiem, otwiera szafkę, wyciąga mi taki słoik i te skarpetki, wierzcie czy nie wierzcie albo nie, i te skarpetki, on miał taki słoik z litrowy i teraz te skarpetki zamiast uprać, to on ściągnął i upychał. On miał na każdy dzień parę skarpetek, bo on co weekend jechał w sumie do domu, nie? No to on te śmierdzące skarpetki i majtasy upychał w słoiku takim litrowym i zakręcał. I tak przestało śmierdzieć u niego w szafie. No ale osobiście on nie przestał śmierdzieć, także tłumaczyliśmy, prosiliśmy, nic nie pomagało, ani groźby, ani prośby. I pewnego dnia koledzy przychodzą, mówią, że on śmierdzi, że nie chcą z nim mieszkać, znowu ten sam kłopot. Tu już nie chodziło o skarpetki, tylko że on się nie chciał kąpać, że nie kąpał, wstydził się kąpać, miał tą tuszę i wstydził się kąpać przez to, żeby ludzie po prostu z niego się nie śmiali, a ludzie się i tak z niego śmiali. No to wyciągnęliśmy go z pokoju, tak jak stał w ubraniu, wrzuciliśmy pod prysznic, wzięliśmy ten wąż strażacki, taki hydrant, co jest. To jest taki co hydrant jest pod tym i tym hydrantem pod tym, ale to było wszystko za pozwoleniem, to nie była nasza samowolka, to było wszystko za pozwoleniem. Wszystko było zrobione tak, żeby nikomu krzywda się nie stała, a o to chodziło, żeby kolegę po prostu wyprać. No iśmy tego kolegę tam wyprali, poszedł na skargę do wychowawcy, wychowawca ręce rozłożył, także wychowawca nic nie wie. No i wiecie co się stało? No przyszły tydzień pierwszy był do kąpania. Prał skarpetki, prał gacie, prał wszystko i się kąpał bez niczego. Wiadomo, że jak to w internacie, każdy z każdego się nabijał. No a on się jakoś przemógł przez ten prysznic. Przestali się chłopaki z niego nabijać i wszystko wróciło do normy. Także pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia w następnych filmikach. Trzymajcie się ciepło. Hej, pozdrawiam.